W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku zaczęło się wysiedlenie. Wspomnianej nocy otoczyli oni nieogrodzoną część dzielnicy i zaczęła się selekcja. Posiadaczy dowodów pracy zostawiano, pozostałych łączono w grupy i zabierano. Dorosłe dzieci straciły rodziców, mężowie, żony i dzieci, bo karta głowy rodziny nie chroniła jej członków. Przepisy i prawa zmieniały się zależnie od dnia, humoru i widzimisię każdego oprawcy z osobna. Wysiedlenie odbywało się ulicami. Ludzie jak szczute zwierzęta przenosili się z ulicy na ulicę, z domu do domu, byle ujść prześladowcom, byle odwlec złowieszczą chwilę. A może tymczasem nastąpi cud i wszystko okaże się złym, upiornym snem. Przez wieki Lublin był jednym z najważniejszych ośrodków polskich Żydów. O jego randze stanowił fakt zlokalizowania tu wielu ważnych instytucji tej społeczności, m.in. uczelni talmudycznej Jeshiva Chachmei Lublin, najwyższego organu samorządu żydowskiego w I Rzeczpospolitej, Sejmu Czterech Ziem, cenionych drukarni hebrajskich, a także wielu szkół, synagog, bożnic i dworów chasyckich. Kiedy we wrześniu 1939 roku wojska niemieckie zajęły Lublin, miastu i całemu regionowi zaczęto przypisywać szczególnie tragiczne funkcje. Początkowo Niemcy planowali stworzyć w dystrykcie lubelskim tzw. rezerwat dla Żydów. W 1940 roku aż 60% wszystkich obozów pracy przymusowej dla Żydów w generalnym gubernatorstwie znajdowało się właśnie na Lubelszczyźnie. Po ataku Niemiec na ZSRR miasto stało się zapleczem gospodarczym dla działań SS na wschodzie. Równocześnie podejmowano działania germanizacyjne wymierzone w Polaków, czego przykładem może być akcja kolonizacyjno-wysiedleńcza na Zamojszczyźnie. W 1941 roku zapadła decyzja, że właśnie z Lublina koordynowana będzie akcja Reinhardt. Taki kryptonim nadano jednej z największych operacji ludobójczych w dziejach. W tym przeprowadzonym przez Rzeszę Niemiecką systematycznym mordzie na Żydach Lublin odegrał wyjątkową rolę. W niniejszym filmie przedstawiamy miejsca w mieście i w okolicy, szczególnie związane z tą zbrodnią. Koszary imienia Juliusza Szreka, jak podczas okupacji nazywano budynek przedwojennego gimnazjum imienia Stefana Batorego, mieścił szereg instytucji esesmańskich. Jedną z nich był tzw. sztab przesiedleńczy. Celem jego działania była koordynacja akcji eksterminacyjnej Żydów na terenie generalnego gubernatorstwa. Z czasem nadano jej kryptonim Einsatz Reinhardt na cześć Reinharda Heydricha, szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy i jednego z głównych sprawców zagłady.
Zmarł on w czerwcu 1942 roku na skutek ran odniesionych w zamachu dokonanym przez czechosłowackich komandosów. Decyzję o rozpoczęciu masowych mordów Żydów na terenie generalnego gubernatorstwa podjął Hitler i jego najbliżsi współpracownicy, m.in. Reichsführer SS i szef niemieckiej policji Heinrich Himmler, jesienią 1941 roku. Już wcześniej doszło do radykalizacji antyżydowskiej polityki oraz zwiększenia skali i tempa mordów, które od miesięcy trwały na okupowanych terenach sowieckich. Nową metodą uśmiercania miały być stacjonarne oraz mobilne komory gazowe. Kierownictwo wymierzonej przeciwko Żydom w generalnym gubernatorstwie akcji powierzył Himmler Odilowi Globocnikowi. Ten urodzony w 1904 roku Austriak już od lat 30. działał w ruchu narodowo-socjalistycznym. Po przyłączeniu Austrii do Niemiec objął prestiżową funkcję Gauleitera Wiednia. Niejasne działania finansowe sprawiły, że został odwołany. Po ataku Niemiec na Polskę Himmler dał mu szansę na odbudowanie kariery, powierzając mu funkcję dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim. Globocnik przybył do Lublina w listopadzie 1939 roku i od razu przystąpił do prześladowania Żydów i Polaków. Już w grudniu z jego inicjatywy powstał obóz pracy przymusowej przy ulicy Lipowej, w którym przetrzymywano polskich zakładników i lubelskich Żydów, ale główną grupę osadzonych stanowili jeńcy Wojska Polskiego pochodzenia żydowskiego. Od początku rywalizował też z administracją cywilną reprezentowaną przez gubernatora dystryktu o zakres kompetencji. Dzięki fanatyzmowi, bezwzględności oraz poparciu Himmlera, który powierzał mu dodatkowe funkcje, osiągnął zakres władzy większy niż dowódcy SS i policji w innych dystryktach. Od lata 1941 roku pełnił dodatkowo funkcję pełnomocnika Reichsführera do spraw utworzenia ośrodków SS i policji na wschodzie oraz odpowiadał za germanizację Lubelszczyzny. Do antyżydowskich działań eksterminacyjnych Globocnik powołał zespół składający się z około 450 SS-manów. Oprócz niemieckich nazistów byli wśród nich także Austriacy, towarzysze z czasów konspiracyjnej walki o Anschluss Austrii. Kluczowe funkcje pełnili funkcjonariusze podlegającej kancelarii Führera akcji T4. Od września 1939 roku dokonywali oni mordów na osobach chorych psychicznie w specjalnych ośrodkach eutanazji za pomocą tlenku węgla. Większość ofiar Einsatz Reinhardt zamordowano w obozach zagłady w Treblince, Bełżcu i Sobiborze. Z Lublina ich działanie kontrolował Christian Wirth. Od sierpnia 1942 roku inspektor obozów zagłady Einsatz Reinhardt. Wcześniej był on komendantem obozu zagłady w Bełżcu, gdzie nadzorował budowę komór gazowych. Szefem tzw. sztabu przesiedleńczego był Austriak Hermann Höfle. Porównywany jest on do Adolfa Eichmanna, bowiem podobnie jak ów główny logistyk Holokaustu kierował całą organizacją zagłady na powierzonym sobie terenie. Uzgadniał z władzami kolei wschodnich rozkład jazdy tzw. pociągów specjalnych oraz koordynował działania władz policyjnych i cywilnych. Nie ograniczał się jednak do działań biurokratycznych. Osobiście nadzorował m.in. akcję likwidacyjną warszawskiego getta. Ledwo widoczny uśmieszek nie schodził z jego przystojnej, dobrocią nacechowanej twarzy. Gdy przechodził obok starca, który miał rozcięte uderzeniem pejcza czoło, dobrotliwa twarz nie zmieniała wyrazu.
Gdy schodził do sali, gdzie na brudnej podłodze, upstrzonej rojem much, leżały małe dzieci i niemowlęta, odebrane rodzicom przy selekcji. Ważną funkcję w sztabie akcji Reinhardt pełnił szef administracji garnizonu SS w Lublinie Georg Wippern, który odpowiadał za grabież mienia żydowskiego. Do działań eksterminacyjnych powołano też specjalną jednostkę pomocniczą złożoną z byłych jeńców sowieckich. Latem 1941 roku Globocnik nakazał przeprowadzenie rekrutacji wśród osadzonych w obozach jenieckich. Dla tych przetrzymywanych w tragicznych warunkach ludzi zgłoszenie się mogło być jedyną szansą na uratowanie życia. Ochotnicy zostali skoszarowani w położonych 35 km od Lublina trawnikach, dlatego nazywano ich często trawniki Mener, ludźmi z trawnik. Brali oni udział w akcjach wysiedleńczych oraz tworzyli załogi pomocnicze obozów zagłady. Getto w Lublinie, Centrali Einsatz Reinhardt, miało zostać zniszczone jako pierwsze w generalnym gubernatorstwie. Od początku okupacji władze niemieckie stosowały antyżydowskie represje i wydawały zarządzenia, które prowadziły do zubożenia, rozprzestrzeniania chorób oraz wykluczenia poza nawias społeczeństwa. Konfiskaty dóbr i pieniędzy, zamykanie szkół i synagog, obowiązek noszenia gwiazdy Dawida i kłaniania się przed mijanymi na ulicy Niemcami to tylko niektóre z nich. Problemy potęgowało zatłoczenie dzielnicy żydowskiej. Z powodu przymusowych deportacji z Kalisza, Szczecina, Łodzi liczba żydowskich mieszkańców Lublina wzrosła z 39 000 przed wojną do 45 000 pod koniec 1940 roku. Niemcy dążyli do skoncentrowania wszystkich Żydów na zwartym obszarze. Dlatego osoby mieszkające poza terenem przyszłego getta, np. w Śródmieściu czy na Wieniawie, zostały zmuszone do przeniesienia się na teren historycznej dzielnicy żydowskiej Podzamcze. Kiedy jednak zatłoczenie tego obszaru stało się zbyt wysokie, władze niemieckie zdecydowały się na wysiedlenie z Lublina około 12 000 osób. Krótko potem, 24 marca 1941 roku, gubernator dystryktu lubelskiego Ernst Zerner wydał rozporządzenie o utworzeniu getta i zakazał Żydom stałego pobytu poza jego granicami.
Jak wspomina Ida Glickstein, niepokój i niepewność jutra były uczuciami, które wypełniały każdy dzień mieszkańców getta. Ich przerażenie zostało spotęgowane podziałem dzielnicy zamkniętej na dwie części. Duże getto oznaczone literą A, w której SS-mani pozostawili większość mieszkańców, oraz małe getto oznaczone literą B, do którego skierowali Żydów uznanych za zdolnych do pracy i zatrudnionych w firmach i instytucjach. Policja bezpieczeństwa opieczętowała ich dokumenty. Pozostałych skazano na zagładę w pierwszej kolejności. Krótko po wizycie Heinricha Himmlera w Lublinie i jego spotkaniu z Odilo Globocnikiem i wyższym dowódcą SS i policji w generalnym gubernatorstwie Friedrichem Wilhelmem Kriegerem, w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku niemiecka policja bezpieczeństwa rozpoczęła tzw. akcję likwidacyjną dzielnicy żydowskiej. Zaciemnione wcześniej ulice zostały oświetlone. Dowodzeni przez Hermana Worthoffa SS-mani oraz członkowie formacji pomocniczej Strawnik wyrzucali mieszkańców z ich domów, po czym prowadzili ich do synagogi wielkiej przy ulicy Jatecznej, a stawiających opór zabijali na miejscu. Rano prześladowcy sformowali kolumnę około 1500 Żydów i popędzili ich przez Kalinowszczyznę i ulicę Turystyczną, wówczas Łęczyńską, w kierunku rzeźni miejskiej. Na tamtejszej rampie ofiary załadowano do pociągów towarowych, które odjechały w kierunku obozu zagłady w Bełżcu. Podobne akcje okupanci realizowali również w kolejne dni. Mieszkańcy dzielnicy szukali schronienia w piwnicach i przygotowanych kryjówkach. Do pewnego momentu za bezpieczne miejsce uważano szpital. I co się ludzie studzili jeszcze wtedy, że szpital jest oceleniem. I wszystko leciało do szpitala, bo to jest Czerwony Krzyż, bo to jest ośrodek zdrowia i on jest chroniony przez prawo międzynarodowe. I każdy przychodzi z wiadomością, że ta rodzina została zabrana, To trwało bardzo krótko. Tylko to przerażające to było, myśmy musieli sami znosić chorych po schodach. Nosiliśmy tych chorych i tych chorych to byśmy znali. Myśmy porządkowali ten szpital. Nie było pracy wiele. Ale to było coś strasznego. To było coś okropnego w tym pustym szpitalu. Społeczniczy oddział był na drugim piętrze. Zrzucali noworodki przez okna. I te wrzaski tych dzieci. I to wszystko w tej pustce brzmiało w uszach. I widziało się każdą matkę. I ich już nie było. Z każdego kąta wyglądali, z każdego kąta wołali, gdzie ktoś nie był. I ten kroków po tych pustych salach. Okropny.
Pod koniec marca nazistowska policja na krótko wstrzymała wysiedlenia. Po ich wznowieniu brutalne łapanki odbywały się już nie tylko w nocy, ale też w dzień. Dotychczasowe dokumenty mające gwarantować bezpieczeństwo straciły ważność. Nowe, tzw. J-Ausweisy, wydano zaledwie 4000 osób. Do momentu zakończenia tzw. akcji likwidacyjnej 14 kwietnia oprawcy wysłali do obozu zagłady w Bełżcu 28 000 Żydów, a 2000 zamordowali na ulicach i w masowych egzekucjach na Tatarach oraz w Lasach Kozłowieckich. Posiadaczom J-Ausweisów władze niemieckie nakazały przesiedlenie do nowego getta utworzonego na Majdanie Tatarskim. Osadzie rolniczej w pobliżu obozu koncentracyjnego KL Lublin, zwanego Majdankiem, z której wysiedlono polskich mieszkańców. Mimo wydania zaledwie 4000 dokumentów, na teren dzielnicy przeniosło się około 8000 Żydów. Świadomi tego funkcjonariusze niemieckiej Policji Bezpieczeństwa już 20 kwietnia dokonali brutalnej selekcji, w wyniku której około 3000 osób skierowali do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Zdecydowaną większość z nich następnie wysłano do Lasu Krępieckiego, gdzie zostali rozstrzelani przez Służbę Bezpieczeństwa SS. Getto na Majdanie Tatarskim istniało do listopada 1942 roku, kiedy większość mieszkańców wysiedlono do obozu na Majdanku, natomiast około 260 osób zostało zamordowanych na miejscu. Kwietniowa egzekucja Żydów lubelskich w Lesie Krępieckim była największą, ale nie jedyną zbrodnią popełnioną w tym położonym kilka kilometrów na wschód od Lublina kompleksie leśnym. Już w maju 1940 roku Niemcy zamordowali tu około 100 osób przetrzymywanych wcześniej w więzieniu na zamku. Latem 1942 roku załoga KL Lublin mordowała tutaj chorych więźniów obozu. Natomiast w 1942 i 1943 roku Las Krępiecki wykorzystywany był jako miejsce grzebania, a z czasem również spalania zwłok ofiar obozu koncentracyjnego na Majdanku.
Krótko po rozpoczęciu tzw. likwidacji getta na Podzamczu Niemcy przystąpili do niszczenia w podobny sposób kolejnych skupisk żydowskich. Równocześnie rozpoczęli deportację na Lubelszczyznę Żydów spoza generalnego gubernatorstwa. 16 marca 1942 roku szef sztabu Hermann Höfle poinformował pracownika Urzędu Gubernatora Dystryktu Lubelskiego Fritza Reutera o planowanych działaniach. Byłoby rzeczą właściwą przybywające do dystryktu lubelskiego transporty Żydów dzielić już na stacji odjazdowej na zdolnych i niezdolnych do pracy. Jeśli dokonanie tego podziału na stacji odjazdowej jest niemożliwe, należałoby ewentualnie przejść na rozdzielenie według powyższej zasady transportu w Lublinie. Miejscem dokonywania wspomnianych selekcji była rampa zwanego Flugplacem obozu pracy na terenie dawnej fabryki samolotów przy ulicy Wrońskiej. Część Żydów kierowano stąd do gett tranzytowych lub bezpośrednio do obozów zagłady, natomiast grupa sklasyfikowana przez sprawców jako zdolni do pracy pozostawiana była na miejscu lub kierowana do obozu na Majdanku. Grabież mienia stanowiła integralną część akcji Reinhardt, a w Lublinie utworzono magazyny w celu gromadzenia i przetwarzania zrabowanych dóbr. Przysyłano tu mienie ofiar zgromadzone przez dowódców SS i policji w poszczególnych dystryktach generalnego gubernatorstwa oraz zagrabione w Treblince, Bełżcu i Sobiborze. W obozie na Flugplacu, który podlegał sztabowi Globocnika, utworzono magazyn sortownię. Jego komendantem został inspektor obozów zagłady akcji Reinhardt Christian Wirth. Obóz zmienił nazwę z zakłady odzieżowe Waffen-SS na placówka zużycia starzyzny administracji garnizonu w Lublinie. Kilka tysięcy Żydówek i Żydów, więźniarek i więźniów obozu na Majdanku pracowało tu przy rozładunku, czyszczeniu i sortowaniu zrabowanej odzieży i obuwia. Himmler szczegółowo określił sposób postępowania z mieniem złodziei, paserów i spekulantów, jak cynicznie określano rzeczy zagrabione Żydom. Ubrania były przeszukiwane w celu przejęcia wartościowych przedmiotów, dezynfekowane, a następnie wywożone do Niemiec lub przekazywane niemieckim instytucjom. No i tam w dawnym hangarze lotniczym ustawili na całej szerokości takie żłoby. Tam zbudowali tory, które podchodziły pod ten hangar i sprowadzali wagony towarowe. W tych wagonach towarowych podręczny bagaż po Żydach z całej Europy. Stała tam taka skrzynia w tym hangarze wielkości mniej więcej, no duża skrzynia, w każdym razie trudno mi powiedzieć ile miała, tej może 2 metry na 1,5, wysoka ponad metr i duży otwór taki tam był w pośrodku i przez cały dzień wrzucaliśmy tam z tego podręcznego bagażu kosztowności w postaci brylantów, sztabek złotych, dolarów, masowo, od rana do wieczora, tygodniami i miesiącami. Wieczorem taką skrzynię przynosiło 6 więźniów i to z ledwością. Przedmioty codziennego użytku podlegli Globocnikowi funkcjonariusze policji gromadzili w magazynie przy ulicy Chopina. Pieniądze i złoto wysyłali do administracji garnizonu przy ulicy Chmielnej, zaś kosmetyki i wyroby medyczne do dawnej fabryki kosmetyków przy ulicy Ogródkowej na Wieniawie. Pracujące w tych miejscach niewielkie grupy więźniów dokonywały kolejnej segregacji. Po niej pieniądze i wartościowe przedmioty wysyłano do Banku Rzeszy lub do Głównego Urzędu Administracyjno-Gospodarczego SS.
Część łupów została zagrabiona przez nadzorców, SS-manów, a prawdopodobnie również samego Globocnika. Obóz koncentracyjny na Majdanku był z kolei magazynem obuwia zrabowanego ofiarom akcji Reinhardt, które przysyłano tam z obozów zagłady. Najlepsze pary butów wysyłano do Niemiec, pozostałe przetrzymywano zaś w barakach wybudowanego, ale niezamieszkałego pola więźniarskiego nr 6. Powstały jesienią 1941 roku obóz koncentracyjny na Majdanku powiązany był z prowadzoną przez Odilo Globocnika polityką prześladowania i eksterminacji Żydów. Od początku Majdanek był rezerwuarem niewolniczej siły roboczej, a także obozem pracy dla Żydów. Większość z nich wykorzystywano do pracy przy budowie obozu, a także w magazynach i zakładach związanych z akcją Reinhardt. W 1943 roku transporty przybywające do obozu podlegały selekcjom. Niemiecki lekarz SS i inni funkcjonariusze decydowali o tym, kto miał natychmiast zginąć, a kogo przeznaczono do pracy w obozie. W komorach gazowych poprzez użycie tlenku węgla albo cyklonu B mordowano głównie dzieci, osoby starsze i wycieńczone. Widmo zagłady w komorach gazowych nie kończyło się wraz z przeżyciem selekcji wstępnej. Komisje SS-mańskie regularnie przychodziły bowiem na pola więźniarskie, na których przebywali Żydzi. Chorych i wyniszczonych wybierano na śmierć. Eksterminacja na Majdanku nie ograniczała się jednak do komór gazowych.
Od początku istnienia obozu odbywała się głównie poprzez wycieńczającą pracę, bicie, głodzenie oraz katastrofalne warunki bytowo-sanitarne. Członkowie załogi z reguły przydzielali Żydów do najcięższych komand, których przełożeni mogli znęcać się nad ofiarami bez żadnych konsekwencji. Żydzi trafiali na Majdanek głównie z Lubelszczyzny, Warszawy, Białegostoku, a także ze Słowacji oraz protektoratu Czech i Moraw. Mimo że Majdanek pełnił także inne zadania, był miejscem deportacji i śmierci wielu tysięcy Polaków, Białorusinów, Ukraińców czy Rosjan, stał się on ważnym elementem akcji Reinhardt. Poniosło w nim śmierć blisko 60 000 żydowskich kobiet, mężczyzn i dzieci. Mimo że niemiecki przemysł wojenny potrzebował niewolniczej pracy Żydów, priorytetem dla SS było, jak określano eufemistycznie, ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Po powstaniach w getcie warszawskim i białostockim oraz buntach więźniów w Treblince i Sobiborze doszło na Majdanku do masowego mordu o kryptonimie Erntefest, dożynki. 3 listopada 1943 roku od rana Żydzi z poszczególnych pól Majdanka oraz z obozów pracy przy ulicy Wrońskiej i Lipowej gnani byli w kierunku rowów zlokalizowanych za krematorium. Po drodze, w baraku na polu 5 ofiary musiały rozebrać się do naga i oddać posiadane rzeczy. Do rowów wpędzano po 10 osób. Pierwsze ofiary kładły się na ziemi, następne na ciałach wcześniej pomordowanych. Tego dnia w obozie na Majdanku funkcjonariusze niemieckiej SS i Policji Bezpieczeństwa zamordowali około 18 000 Żydów, kobiet, mężczyzn i dzieci. Podobną akcję tego samego dnia SS-mani przeprowadzili w Trawnikach, mordując 10 000 osób, i następnego dnia w obozie pracy w Poniatowej, zabijając 14 000 ofiar. Łącznie w ciągu całej akcji Erntefest naziści zamordowali 42 000 Żydów. Była to największa egzekucja w dziejach niemieckich obozów koncentracyjnych. Akcję Erntefest na osobisty rozkaz Heinricha Himmlera prowadził dowódca SS i policji Jakob Sporenberg, który zastąpił odwołanego z Lublina Odilo Globocnika. Masakra ta była dopełnieniem Einsatz Reinhardt. Nielicznych pozostałych przy życiu Żydów przenoszono do obozów położonych dalej od zbliżającego się w 1944 roku frontu wschodniego. Akcja Reinhardt była częścią zagłady Żydów europejskich przeprowadzonej przez III Rzeszę.
W raporcie podsumowującym wyniki gospodarcze Einsatz Reinhardt Globocnik oszacował wartość zrabowanych dóbr na 178 milionów marek niemieckich. Były w tym pieniądze w gotówce, kosztowności, kruszce, a także odzież i obuwie. To jednak nie chęć osiągnięcia korzyści finansowych, ale przede wszystkim oparta na fanatycznym antysemityzmie i nienawiści ideologia nazistowska była główną przyczyną eksterminacji Żydów. W przeprowadzeniu i organizacji tego ludobójstwa Lublin odegrał znaczącą rolę jako centrum logistyczno-decyzyjne. Tutaj SS w porozumieniu z niemieckimi władzami cywilnymi oraz przedstawicielami kolei koordynowało plany wykorzystania siły roboczej, wysiedleń z gett oraz deportacji do obozów zagłady. Sami bezpośredni sprawcy, Globocnik i jego pomocnicy, po opuszczeniu Lublina jesienią 1943 roku kontynuowali zbrodniczą działalność w Trieście. Wirth zginął w walce z partyzantami, natomiast Globocnik popełnił samobójstwo krótko po aresztowaniu przez Brytyjczyków. Hermann Höfle po krótkim pobycie w więzieniu wiele lat ukrywał się. Po ponownym aresztowaniu popełnił samobójstwo. Tylko nieliczni funkcjonariusze Einsatz Reinhardt stanęli po wojnie przed sądami. Niemieccy i austriaccy naziści zamordowali w ramach akcji Reinhardt około 1,5 miliona Żydów w obozach zagłady. Dodatkowo kilkaset tysięcy w obozach pracy, gettach, egzekucjach i obławach. Wśród ofiar dominowali Żydzi polscy, obywatele II Rzeczypospolitej, ale byli wśród nich również Żydzi słowaccy, czescy, austriaccy, niemieccy czy też pochodzący ze Związku Radzieckiego. Zniszczeniu uległy liczne miasteczka i dzielnice żydowskie, m.in. historyczna dzielnica na lubelskim Podzamczu. Lubelskie ślady akcji Reinhardt przypominają o tych wstrząsających wydarzeniach. Uświadamiają też ogrom zła i okrucieństwa oraz skłaniają do refleksji nad trudnym dziedzictwem II wojny światowej. Przede wszystkim jednak zachęcają do pamiętania o niezawinionym cierpieniu ofiar, ich życiu i śmierci.